Dzień dobry. Odpowiedź jest głównie dla Bartka, ale mam nadzieję, że pomoże też innym, którzy mają problem z przepukliną pępkową. Sam miałem taką operowaną, szczepiono mi siatkę, wyłaziła przy wypychaniu brzucha, można było palcem wepchnąć z powrotem, no ale notorycznie wyłaziła. Lekarz powiedział, że nie zaszyta, po prostu z wiekiem się powiększy i będzie coraz więcej. A wiadomo, że jak coraz większa dziura w brzuchu i trzeba ją zaszyć, no to się może łatwiej rozleść. Zabieg przynajmniej u mnie wyglądał tak, że byłem w szpitalu jednodniowym, gdzie ogólnego znieczulenia nie było, czyli usypiania. To jest to samo. Miałem tylko znieczulenie w kręgosłup. No oczywiście znieczulenie w kręgosłup polega na tym, że się siada na krawędzi łóżka, pochylasz się do przodu i anestezjolog maca plecy. Wyszukuje dziury między kręgami i wbija dosyć głęboko, dosyć długą, cienką igłę. No i tu jest cały diabeł tkwi w szczegółach, bo mi pani macała dwa kręgi, próbowała się między nie wbić, no jej się nie udało, więc wymacała dwa następne i dopiero jej się udało wbić. No, wbicie ogólnie to taki mocniejszy komar, bo to jest napięta skóra, bo trzeba się mocno podejść do przodu, więc to tam za bardzo nie boli. Aczkolwiek stres był, bo no młoda była pani anestezjolog i tak no miałem zagwozdkę, czy mi nie uszkodzi czegoś, ale nie uszkodziła. No i trzeba się potem szybko położyć na plecach i jak się lekarz pyta, czy czuje pan, a ty nic nie czujesz, to znaczy, że cię dźga jakąś igłą po palcu u nogi i coraz wyżej, więc się nic nie boli, ale się czuje dotykanie. Dla osób, którzy właśnie są nieczęstymi klientami szpitali, no to przynajmniej u mnie to był taki jeden dyskomfort, że nie było cewnika. Wiadomo, że jak dostaje się kroplówkę w żyłę, to jest płyn. Jak ma się znieczulenie od pasa w dół, to się nic nie czuje. Mięśni też się nie czuje. Mięśni się nie zaciska, w związku z czym jak odpuszcza znieczulenie, no to się czuje, że trochę jest mokro. No więc to jest takie mało przyjemne. No ale to jeden dzień, więc potem można wymienić pościel, wymienić piżamę i mieć to wszystko gdzieś, tak? Można powiedzieć, że człowiek się zlał na trzeźwo w wieku 35 lat, nie? Treningi. Po operacji czy bardzo bolało? No po operacji ogólnie rzecz biorąc to bardzo bolało, bo jak wracałem samochodem do domu, to każda dziura w jezdni, a to była limuzyna Mercedesa, to mimo tego, że miękkie zawieszenie, to no prosiłem, żeby trochę wolniej i nie po studzienkach. Przez tam powiedzmy pierwszy tydzień, bo już tak dokładnie nie pamiętam, ale wstawanie z łóżka czy jakikolwiek wysiłek to dosyć był bolesny. Przez tydzień chyba nie pamiętam, czy przez tydzień. Bo miałem zwolnienie na tydzień, a potem poszedłem do roboty. Chyba po 2 tygodniach było zdjęcie szwów. No to wstawanie bokiem z łóżka to łatwo opracować, bo jak ktoś skatuje sobie brzuch i nie może się zgiąć do zawiązania sznurówki, to wie jak to się robi. Więc kładziemy się na boczku, się śpi grzecznie. No, najlepsza zabawa znajomych to jest próbować je rozśmieszyć, bo wiadomo, że każdy śmiech, nie wolno oglądać komedii, bo jak się zaśmiejesz, to masakra. No, ból jest przeraźliwy, taki jakby ktoś, no nie wiem, nikt mnie nie dźgnął nigdy nożem w brzuch, ale jakby igłą, no można spróbować, jak tak się mocno wbije sobie igłę w coś, to taki ból tylko, że w brzuch, ale przechodzi. Tam rozruszać się można w 2 tygodnie jak suwak taki emerytowany, czyli krótkie spacery. No, żeby na trasie było dużo ławeczek, bo to dosłownie jest kilkaset metrów i trzeba sobie przysiąść.
A laski nie trzeba nosić ze sobą ani balkonika, ale spoko. Lekarz powiedział, że w 30 równo dni, to miałem na kalendarzu odhaczone, w 30 dni można podjąć treningi. Wiadomo, nie od razu brzucha, że brzuch uczestniczy w wielu ćwiczeniach, no to trzeba tak dobierać obciążenie, przy którym nagle zaczynamy coś czuć. Więc jak ciągnie, no to nie nadwyrężać, niech to się ładnie zabliźni. Ale ogólnie rzecz biorąc, to szybko wróciłem do treningów i teraz nie narzekam, nic nie wyłazi. Rewelacja. Do muscle upy idą. Front lever. Co tam jeszcze z takich brzusznych? No, wszelkiego rodzaju skłony. Prawie flaga idzie, ale jeszcze nie idzie do końca. No i na pewno po operacji lekarz powie, że pełne 30 dni spacerów max. No i to wystarczy, szybko się wraca, potem jest cała frajda, bo jak się zaczyna ćwiczyć, to wreszcie są jakieś zakwasy, jakiś jest ten dumsy, czyli ten opóźniony ból mięśniowy, bo to jak człowiek regularnie ćwiczy, to nawet nie czuje, że boli. No i tak. Polecam zrobić jak najszybciej, w miesiącach tak zwanych jakichś dziadowskich, kiedy są święta, przerwy. Najdłużej to zajmuje pozyskanie tych wszystkich badań krwi, rentgenów, innych pierdół. A i ta żółtaczka. Lepiej sobie zrobić HBS-y, chyba HBS-y to się nazywa. Jak ktoś kiedyś miał 3 szczepienia, czy jeszcze jest poziom, jak nie, no to się zaszczepi szybko, żeby tam syfu nie zrobili. No i przy państwówce mamy ten zaszczyt, że może się ktoś uczyć na naszym przypadku. No, mnie szyła pani. Pani szyła, no lekarz tylko powiedział raz. Szyję, on nie to, co ty robisz. No, ale zaszyła i dobrze chyba, bo na nic nie narzekam. W każdym bądź razie polecam każdemu ogarnąć temat, bo jak temat zaniedbany, to nie zanika, tylko się pogarsza. W związku z tym, Bartku, odwagi, zapisz się, bo w państwówkach to nie wiadomo, do pół roku można czekać. Chyba że jest duże miasto i wtedy mają kontrakty z NFZ-em, to trzeba popytać, gdzie robią. Prywatnie to chyba 3,5 koła, więc bez sensu. Jeśli będę mógł jeszcze w czymś pomóc, to wysyłaj Messenger'a, to odpowiem. Na razie, hej.